Więc na pewno nie była to rzecz z kategorii takiej, no żaden się nie spodziewał, bo myślę, że... Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. No i co? Eurowizja i po Eurowizji. I właśnie to czas przeanalizować, skomentować i podsumować. Słuchajcie, nie komentowałam półfinałów, ponieważ nie wyrobiłabym się z montażem, z nagraniem filmików na bieżąco w trakcie właśnie tego tygodnia eurowizyjnego. Postanowiłam, że skomentuję to wszystko w jednym zbiorczym filmie, czyli właśnie tym, który teraz oglądacie. Po półfinałach pojawiły się tylko takie moje tekstowe podsumowania na Twitterze, właściwie na Xie. Natomiast ja się dzisiaj do półfinałów też w jakimś stopniu odniosę, coś tam nawiążę i powiem, co mnie na przykład w nich zaskoczyło. Natomiast ze względu na ilość materiału dzisiaj w tym filmie, może być tak i prawdopodobnie tak będzie, że będzie to filmik dosyć długi. Dlatego też z góry uprzedzam, że ja na pewno podzielę tak jak zawsze ten filmik na sekcje różne czasowe, żebyście mogli sobie wybrać, co najbardziej Was interesuje, ale oczywiście jak zawsze zachęcam do tego, żeby obejrzeć cały film. Zanim przejdziemy do sedna, no to jeszcze powiem Wam wstępnie, o czym ja w ogóle dzisiaj będę tutaj mówiła. A będę mówiła o wszystkim, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu podczas Eurowizji, podsumuję to, opiszę jak tam moje ogólne wrażenia, opowiem o tym, co mnie zaskoczyło, co mnie rozczarowało. Podsumuję również to, jak wypadła Justyna Steczkowska, co myślę o jej wyniku, co myślę o jej występie. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli opiszę to słowami, że po prostu zrobimy sobie takie porządne podsumowanie Eurowizji 2025. Przypomnę Wam jeszcze o subskrypcjach, o łapkach w górę, o komentarzach oczywiście, a tymczasem myślę, że możemy już przejść do sedna, czyli do tego podsumowania. Zacznę może od takich moich ogólnych wrażeń dotyczących samej organizacji, tego jak to wypadło technicznie, a tak czysto technicznie moim zdaniem wypadło naprawdę w porządku. Organizacja całościowo była całkiem spoko, nawet powiedziałabym, że więcej niż spoko, ponieważ no oglądało się to całkiem przyjemnie tak od strony technicznej, wizualnie wszystko grało, nie pojawiły się praktycznie żadne problemy techniczne. Jedyne co mi tak naprawdę przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o jakieś problemy techniczne, to podczas występu Szwajcarii w półfinale, kiedy był to ten występ jakby gościnny, to tam trochę coś z ujęciami nie zagrało i były takie lagi. Natomiast na całe szczęście Szwajcarii to nie zaszkodziło, ponieważ Szwajcaria w półfinale oceniana nie była. Były co prawda inne problemy techniczne, a bardziej powiedziałabym o takich podejrzeniach pewnych problemów technicznych, natomiast to nie były problemy stricte z winy samych Szwajcarów, ale do tego ja przejdę za chwilę. Interwale były naprawdę bardzo fajne, bardzo się cieszę, że John Steers dostał bardzo dużo tej przestrzeni, bo i w półfinale mógł zaprezentować swoją propozycję nigdy nie wykonaną na eurowizyjnej scenie z 2020 roku. Potem miał cały interwal dla siebie w finale, więc bardzo się cieszę, że został tak doceniony, ponieważ ja go bardzo, bardzo lubię. Do dzisiaj go słucham, do dzisiaj jestem fanką. Generalnie interwale mi się bardzo podobały. Pomysł, żeby Karia z Baby Lasagną zrobili interwal, był świetny, zwłaszcza ten mashup właśnie Cha 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 i Rim Tim Tagi Dim. Ale także ich nowa wspólna piosenka. Może jak ja usłyszałam język fiński i język chorwacki w jednej piosence, to ja byłam już kupiona. Świetny interwal, świetny, zajebisty, po prostu zajebisty, kochani. Jeżeli coś jeszcze mi się tutaj trochę nie podobało, to ta scena, która wydawała mi się no jednak trochę za duża, była taka olbrzymia, taka przytłaczająca, przez co momentami niektóre ujęcia wyglądały na takie ciężkie, takie bardzo
jakby przytłaczające. Natomiast no to jest wada wszelkich takich ogromnych scen. Ja osobiście zdecydowanie wolę, kiedy sceny są troszeczkę mniejsze. Natomiast czy mi to jakoś bardzo znacząco przeszkadzało podczas oglądania? Szczerze mówiąc, w większości przypadków nie. Więc ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem ze strony Szwajcarii organizacja jak najbardziej na plus. No ale słuchajcie, teraz trzeba przejść do kolejnej sekcji, którą jest wynik Justyny Steczkowskiej i to, jak ona się w ogóle zaprezentowała. I tutaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ja jestem totalnie dumna z tego, co Justyna nam pokazała, jaki wynik osiągnęła. Absolutnie nie ma wstydu, możemy być z tego dumni, możemy być dumni z tego, co Justyna pokazała w Bazylei. Myślę, że to jest ten moment, w którym ja, pomimo że mam świadomość, że Justyna na pewno raczej tego nie obejrzy, ale uważam, że jeżeli chodzi o mnie, to ja z czystym sumieniem mogę jej po prostu pogratulować, ponieważ naprawdę godnie reprezentowała Polskę w Bazylei i to trzeba po prostu powiedzieć głośno i jasno, że to było po prostu świetne. Przede wszystkim ja osobiście bardzo się cieszę z tego, jak wyglądał końcowo ten staging i że naprawdę wzięto się do roboty i zrobiono to tak, żeby po prostu nie pozostawić pola na jakiekolwiek wątpliwości, że coś tam było nie tak. Kiedy wyszedł snippet z próby Justyny Steczkowskiej, to ja, powiem szczerze, miałam pewne obawy. Natomiast potem okazało się, że wszystko zostało ładnie poprawione i całościowo wyglądało to naprawdę dobrze. Właśnie dlatego ja też na moich filmikach starałam się podkreślać, że pomimo, że coś już widzimy na tych urywkach z prób, to nadal nie jest jeszcze całość i w całości pewne fragmenty mogą się albo odnaleźć, albo wprowadzić w nich wręcz przeciwnie jakiś zamęt. Dlatego ja osobiście fragmenty zawsze traktuję tylko jako jakąś część całości, która końcowo może wypaść dużo lepiej niż dany jeden fragment, albo odwrotnie, na przykład okaże się, że wybrany został nam najlepszy fragment, a cała reszta na przykład trochę jednak odstaje. Tutaj nie dość, że cała reszta była świetna, no to jeszcze ten konkretny moment, który nam na tym fragmencie pokazano, został poprawiony i dopracowany tak, że naprawdę wypadło to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o całość, to pokuszę się o takie stwierdzenie, że to był w ogóle chyba jeden z najlepszych występów polskich na Eurowizji wszechczasów. No a na pewno najlepszy od bardzo dawna. Zresztą w ogóle to, jakie ten występ wzbudził zainteresowanie, jakie robił liczby na YouTubie właśnie po półfinale, też coś nam mówi i też o czymś świadczy. Końcowo Justyna zajęła 14 miejsce w finale. Uważam, że mogłoby być lepiej. Tutaj no niestety jury nie bardzo Polsce pomogło w tym roku, natomiast no myślę, że tego poniekąd mogliśmy się spodziewać. Polska, jeżeli chodzi o głosowania jurorskie, często sobie średnio radzi, chociaż muszę przyznać, że trochę jest to gdzieś tam w tle irytujące i myślę, że moglibyśmy spokojnie oczekiwać od takiego profesjonalnego jednak jury trochę większej ilości punktów. Ja osobiście uważam, że spokojnie, gdyby Justyna była w top 10, to byłoby to miejsce zasłużone. Natomiast wyszło jak wyszło, myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Uważam, że spokojnie Justynie można pogratulować tego wyniku. Zwłaszcza, że ogólnie rzecz biorąc, wyniki tegorocznej Eurowizji były po prostu bardzo dzikie. I w tym momencie muszę się chwilę zatrzymać i powiedzieć Wam, że ja osobiście oglądając Eurowizję od wielu lat, bo świadomie tak od 2009 roku, no nie pamiętam aż tak dzikich wyników, ponieważ owszem, co roku na Eurowizji mamy jakieś zaskoczenia, jakieś rozczarowania, ktoś sobie poradzi gorzej niż zakładaliśmy, ktoś sobie poradzi dużo lepiej niż zakładaliśmy.
I to jest normalne, to zdarza się co roku, natomiast tegoroczna Eurowizja pokazała nam, że można odwrócić wszystko do góry nogami. Naprawdę takich zaskoczeń bardzo dużych i czegoś, czego się zupełnie nie spodziewałam, było tutaj bardzo dużo. No i jeżeli chodzi o wyniki, no to nie tylko ja byłam nimi tak bardzo zaskoczona, ponieważ generalnie nadawcy, i to nie jeden, tylko co najmniej kilku, też zwrócili na to uwagę, ponieważ tegoroczne wyniki zdziwiły naprawdę wielu nadawców i sprawiły, że ludzie zaczęli zadawać sobie różne pytania. Co tam się właściwie wydarzyło? Co najmniej 4 nadawców, chyba nawet więcej właściwie, ponieważ na pewno Belgia, na pewno Hiszpania, na pewno Finlandia i bodajże chyba też Islandia, Słowenia wyraziło takie zaniepokojenie tym, co tam się właściwie wydarzyło z tymi wynikami. Natomiast tutaj płynnie musimy sobie przejść do kwestii, dlaczego właściwie nadawcy aż tak bardzo oburzyli się tymi wynikami i skąd wynika to, że tych pytań jest tak dużo. Oczywiście tutaj powodów, dla których nadawcy chcą głębszej analizy tych wyników i sprawdzenia, co się właściwie stało, jest więcej niż jeden. Natomiast muszę tutaj przejść do dosyć ciężkiej i trudnej kwestii tego, co właściwie stało się z wynikami Izraela. Ponieważ w tym roku Izrael nieomal wygrał Eurowizję. Skończyli końcowo na 2. miejscu, natomiast praktycznie do samego końca nie mieliśmy pewności, czy właśnie Izrael nie wygra. Najgłośniej kwestię tego wyniku Izraela podnoszą zdecydowanie Hiszpanie, ponieważ hiszpański nadawca jawnie i głośno mówi o tym, że trzeba sprawdzić, co tak naprawdę wydarzyło się w kwestii Izraela i tych wyników. Nawet sam premier Pedro Sánchez wypowiedział się w tej sprawie i powiedział dobitnie, że Izraela na Eurowizji być nie powinno. No i teraz, moi drodzy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wkładam ten przysłowiowy kij w mrowisko, kolokwialnie mówiąc. Natomiast jeżeli nagrywam już taki film jak ten i mam możliwość zabrania głosu w tej sprawie, to uważam, że mam prawo wykorzystać tę możliwość i powiem to wszem i wobec, że osobiście jestem zniesmaczona tym, jak wysokie miejsce zajął Izrael w tym roku. Ja to nawet uściślę i powiem więcej, że jestem generalnie zniesmaczona tym, że Izrael jest dopuszczony do Eurowizji w obecnej sytuacji. To jest moje zdanie, to są moje odczucia, możecie się z tym nie zgadzać, możecie się z tym zgadzać, ale ja tego zdania nie zmienię. Natomiast najpierw musimy się skupić na tym, dlaczego właściwie tak wysoki wynik Izraela powoduje jakieś wątpliwości czy jakiekolwiek kontrowersje. Przede wszystkim ten wynik jest niewspółmiernie wysoki do tego, czego tak naprawdę wszyscy się spodziewaliśmy. No i tego typu sytuacje mamy de facto 2. rok z rzędu, że właśnie ten Izrael kończy bardzo wysoko z punktami z televotingu, mając piosenkę, która generalnie nie wydaje się bardzo taką televoting friendly. No i tak naprawdę tuż po ogłoszeniu tych wyników i po zakończeniu całego show zaczęły pojawiać się takie różne teorie, że coś jest nie tak i jest pewne podejrzenie, że te głosy mogły nie do końca uczciwie być oddawane. Przy czym tutaj sytuacja jest taka, że ja na pewno nie powiem Wam, że ta teoria jest prawdziwa albo że jest nieprawdziwa, ponieważ ja nie mam na to żadnych dowodów. Ja oczywiście widzę pewne nieprawidłowości, które widać gołym okiem i myślę, że Wy również je widzicie. Widzę pewne znaki zapytania, są pewne miejsca, w których ja po prostu zastanawiam się, jak do czegoś doszło. Natomiast to nadal nie jest dowód na tyle mocny, żebym mogła Wam tutaj wszem i wobec powiedzieć, że tak, ta teoria jest prawdziwa. Natomiast to, z czym zgadzam się całym sercem i w 100%, to jest to, że należałoby pewne rzeczy sprawdzić. Ponieważ jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, a zwłaszcza tak duża liczba osób i te wątpliwości gdzieś tam rzeczywiście widać po prostu w tych wynikach, to zawsze jest jakiś sygnał do tego, że warto sprawdzić, warto pogrzebać i warto przeanalizować pewne sprawy, ponieważ de facto tych wątpliwości w aż tak bardzo dużym natężeniu być po prostu nie powinno. Eurowizja nigdy nie była, nie jest i prawdopodobnie nie będzie w 100% sprawiedliwa, ponieważ jest bardzo, bardzo wiele czynników, które wpływają na to, jak później te wyniki wyglądają i nie każdy nadawca, nie każdy artysta ma takie same szanse od początku do końca. Natomiast myślę, że zarówno nam,
fanom, jak i nadawcom, jak i wszystkim innym powinno zależeć, żeby być jednak najbliżej takiej sprawiedliwości. Nawet jeżeli w 100% jej mieć nigdy nie będziemy, to warto być jak najbliżej się po prostu da. W momencie, w którym te wątpliwości są tak silne i pojawia się tak wiele znaków zapytania, to moim zdaniem absolutnie naturalne jest to, że my, fani, zarówno jak i nadawcy, kwestionujemy po prostu pewne rzeczy. Przede wszystkim na ten moment głośno mówi się o tym, że trzeba jakoś zaktualizować ten system głosowania, tak żeby go trochę załatać i żeby w jak największym stopniu utrudnić możliwość oszustwa. Czy one się tak na 100% dzieją, czy prawda leży gdzieś po środku, czy nie dzieją się wcale, tego na ten moment nie możemy niestety stwierdzić. Możemy jedynie zwracać uwagę na to, że coś gdzieś dziwnie wygląda. Natomiast już samo to, że w zeszłym roku Izrael oficjalnie przyznawał się do tego, że były kontakty właśnie ze strony Izraela z takimi społecznościami proizraelskimi, żeby troszeczkę podbić głosowanie, no to już jest taka dosyć duża czerwona lampka w tym momencie, ponieważ no to gdzieś tam świadczy, że jakieś próby były podejmowane. Czy one doszły do skutku i w jakim stopniu rzeczywiście miało to wpływ na wyniki, tego nie wiemy. Była też taka sytuacja, za którą hiszpański nadawca został w ogóle prawie ukarany, ponieważ tuż przed finałem Eurowizji została pokazana taka plansza właśnie w hiszpańskiej telewizji. Ja Wam ją teraz pokażę tutaj na ekranie, żebyście mogli sobie przeczytać, co się na niej znalazło. No i na przykład to, co jest tutaj najbardziej zastanawiające, to jest fakt, że pomimo wyświetlenia tej planszy przed finałem, Izrael z Hiszpanii z televotingu dostał 12 punktów. Tak samo zastanawiające jest to, z jakich państw i w jakiej ilości Izrael w ogóle dostał punkty, ponieważ no tutaj możemy się już oczywiście spierać i to może być dziwne, ale niekoniecznie musi. No ale na przykład Izrael dostał sporo takich wysokich bardzo not z państw, których społeczeństwa nie są generalnie znane z tego, że bardzo wspierają Izrael i działania militarne, które mają tam teraz miejsce ze strony Izraela. To są oczywiście rzeczy zastanawiające i dziwne, natomiast nie są do końca niemożliwe. Do tego, co ewentualnie można zmienić w tym systemie głosowania i co poprawić, żeby ten system był mniej podatny na wszelkie oszustwa i manipulacje, przejdę jeszcze w podsumowaniu w tym filmie. Natomiast teraz przejdę do takich ogólnych zaskoczeń. To, co mnie chyba najbardziej, ale to najbardziej zaskoczyło ze wszystkiego, to to, że Tommy Cash nie został zgnieciony przez jury. Bo słuchajcie, Estonia zdobyła z głosowania jurorów 98 punktów i koniec końców właśnie w głosowaniu jury był Tommy Cash na 9. miejscu. Powiem Wam szczerze, że kiedy widziałam kolejne i kolejne punkty dla Estonii właśnie podczas głosowania jury, to zbierałam szczękę z podłogi. Ponieważ spodziewałam się i myślę, że nie tylko ja, że tutaj no jury po prostu zmiażdży ten utwór. Bardzo zaskoczyło mnie też to, że Cypr na przykład nie zakwalifikował się do finału, a w drugim półfinale było chyba nawet jeszcze więcej tych zaskoczeń, powiem Wam, ponieważ no obstawiałam, że na przykład Australia wejdzie do finału bez problemu, a nie weszła. Tak samo powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo zaskoczył mnie brak awansu Czechów. Nawet powiem Wam szczerze, że z tych trzech, które teraz właśnie wymieniłam, to chyba brak awansu właśnie Czechów mnie najbardziej zaskoczył. Ponieważ no była to bardzo wyróżniająca się piosenka na tle dynamicznej stawki, a jednak się nie udało. I jak oglądałam w trójkę ze znajomymi właśnie ten półfinał, to na końcu przez chyba minutę dosłownie nikt nie wiedział, co powiedzieć. Może to było też spowodowane tym, że wszyscy w trójkę bardzo lubiliśmy Kiss Kiss Goodbye,
ale no zaskoczyło mnie to bardzo. To, co jeszcze mnie mocno zaskoczyło, to było to, że na przykład Austria z półfinału wyszła z 5. miejsca dopiero, a końcowo JJ wygrał całą Eurowizję. I jakby wiadomo, że to się zdarza nieraz na Eurowizji, że powiedzmy zwycięzca całej Eurowizji nie zawsze wygrywał swój półfinał, ale aż 5. miejsce, tak odległe, no jest to dla mnie bardzo duży szok. Rozwaliło mnie też, powiem wam, i chyba nawet rozśmieszyło trochę, że Malta, Malta więcej punktów zdobyła od jury niż od telewizów. Tak. To się wydarzyło. Zaskoczyło mnie też mocno to, że Szwecja koniec końców skończyła dopiero na 4. miejscu. Ponieważ no ja spodziewałam się, że to nie musi się skończyć takim happy endem dla mnie, że moi faworyci wygrają w tym roku Eurowizję. I brałam pod uwagę również to, że właśnie może wygrać Austria, może wygrać ktoś jeszcze inny, że nie musi to być koniecznie Szwecja. Natomiast no to 4. miejsce trochę mnie zaskoczyło, muszę przyznać, ponieważ obstawiałam w przypadku Szwecji, że prędzej to będzie na przykład 2. miejsce. Szokujące było dla mnie również to, że Szwajcaria dostała 0 punktów z televotingu. Wiecie co? No ja wiem, że to była piosenka bardziej pod jury niż pod televoting, ale to było dobre, to wyglądało naprawdę fajnie, te ujęcia, w ogóle cały ten obraz wizualnie, moim zdaniem to był top. A tu jednak okazało się, że naprawdę ta Szwajcaria przepadła i to bardzo mocno przepadła. I ogólnie powiem wam, że takich zaskoczeń i rzeczy, które mnie zszokowały w tym roku, jeżeli chodzi o wyniki, no to było więcej, znacznie więcej. Bo tutaj no prawie, że o każdym można by było powiedzieć coś, że no jednak nie poszło tak jak zakładaliśmy. Nawet taka Francja, która końcowo no skończyła dopiero na 7. miejscu, też jest zaskoczeniem, więc naprawdę było tego sporo. No i teraz czas przejść sobie do podsumowania zwycięzcy, czyli do JJ'a i jego piosenki Wasted Love. I kochani, czy to było duże zaskoczenie dla mnie, że właśnie Austria w tym roku wygrała? No, szczerze mówiąc, nie było to jakieś bardzo szokujące. No, szczerze mówiąc, nie było to tak końcowo bardzo zadziwiające. Natomiast, no muszę powiedzieć, że do samego końca nie byłam tego pewna. Bookmacherzy do ostatniej chwili z bardzo dużą przebitką przewidywali zwycięstwo Szwecji. Natomiast, no mi gdzieś cały czas chodziło po głowie to, że owszem, JJ mimo właśnie tego, że bookmacherzy przewidują inaczej, to może jednak wygrać. Więc na pewno nie była to rzecz z kategorii takiej, no żaden się nie spodziewał, bo myślę, że każdy z nas, kto chociaż troszeczkę śledził zarówno to, co się dzieje właśnie przed Eurowizją, jak i podczas tego tygodnia eurowizyjnego, no to gdzieś tam brał też to pod uwagę. Czy ja się cieszę z tego, że JJ wygrał? Powiem wam, że jestem gdzieś po środku i też nie chcę, żebyście to źle odebrali, no bo to zawsze jest tak, że jeżeli nie wygrywa twój osobisty faworyt, no to ma się taki jakiś niedosyt wewnątrz. Ja od początku mówiłam, że moimi zwycięzcami w tym roku są Kai ze Szwecji i oczywiście chciałam, żeby to oni właśnie wygrali, natomiast koniec końców stało się tak, jak się stało. Ja to akceptuję, uważam, że JJ wygrał zasłużenie, ponieważ umówmy się, chłopak na to zasłużył, ja nie jestem w stanie i nie mogłabym tutaj z czystym sumieniem mu tego odbierać, a to, że ja miałam innych faworytów, no to jest inna sprawa, ale ja się z tym jakby godzę i powiem wam, że biorąc pod uwagę to, że JJ uratował nam tę Eurowizję właściwie swoim zwycięstwem, ponieważ no gdyby nie właśnie Austria wygrała, no to wygrałby Izrael, no to muszę wam powiedzieć, że ja jestem chłopu wdzięczna, ponieważ no na ostatniej prostej, kiedy mieliśmy na szali albo zwycięstwo Izraela, albo Austrii, no to wiadomo, że zwycięstwo Austrii było dla mnie ogromną ulgą. W gruncie rzeczy Wasted Love to jest również piosenka, którą ja bardzo lubię, którą mam osobiście w moim rankingu w top 10.
No i słuchajcie, teraz myślę, że nadszedł czas na podsumowanie i trochę powrót do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli do tego, jakie zmiany tak naprawdę powinna przejść Eurowizja i cały system głosowania, ponieważ myślę, że mogę to na spokojnie zawrzeć właśnie w tej sekcji o podsumowaniu, ponieważ nawet jeżeli po wnikliwej analizie pod kątem tych ewentualnych nieprawidłowości okaże się, że ich nie było, no to sam fakt, że tego typu wątpliwości o takim natężeniu się w ogóle pojawiają, jest już sygnałem do jakiejś zmiany. To, co jest tutaj najczęściej podnoszone, to jest to, że z jednej karty SIM możemy zagłosować aż 20 razy, co jest bardzo, bardzo dużą ilością głosów. Dokupienie sobie dodatkowych kart SIM nie jest żadnym problemem, nawet biorąc pod uwagę to, że my w Polsce musimy się rejestrować z tymi kartami SIM i musimy okazać dokument tożsamości przy zakupie, ponieważ owszem, jesteśmy przy zakupie karty SIM legitymowani, ale nie ma żadnego limitu, że do danego dokumentu może być przypisana jakaś maksymalna ilość kart SIM. Zresztą mówimy tutaj o Polsce, a w wielu innych krajach nie ma żadnego obowiązku rejestracji karty SIM za okazaniem jakiegoś dokumentu. Wprowadzono też w tym roku taki system głosowania online, gdzie mogliśmy sobie podpiąć po prostu kartę płatniczą i w ten sposób głosować. No i kwestia użycia tego systemu też jest podnoszona w internecie jako taka, która stwarza pole do różnych machlojek, więc myślę, że to też jest coś, nad czym warto jeszcze popracować. To, o czym się mało mówi w kontekście właśnie wprowadzenia jakichś zmian i usprawnień, przynajmniej taka jest moja obserwacja, że mało się mówi, to jest czas na głosowanie. Moim osobistym zdaniem, im dłuższy ten czas na głosowanie jest nam dany, tym jest większa szansa i większe pole manewru dla ewentualnych osób, które chciałyby coś tam zafiksować. No tutaj EBU myślę, że ma sporo takich kwestii do rozwiązania i do przemyślenia na pewno. Natomiast podsumowując już całą tę Eurowizję i właśnie tegoroczną edycję, muszę Wam powiedzieć, że było to dla mnie jakieś takie ciężkie w tym roku. Całościowo mnie to jakoś po prostu przytłoczyło. Nie jestem w stanie wyjaśnić dlaczego. Może to jest spowodowane tymi wynikami. Natomiast cieszę się tak czy siak z tego, że przeżyłam to, że była to kolejna Eurowizja, którą obejrzałam. Widzę również masę pozytywów, masę nowych artystów, których będę śledziła i z których muzyką na pewno zostanę. Będę miała z tego sezonu masę wspomnień, chociażby dlatego, że właśnie w tym sezonie powstał mój kanał. A jak już jesteśmy przy moim kanale, no to kochani, muszę Wam powiedzieć, że na pewno nie będę zwalniała tempa, pomimo że sezon się skończył. Będę na pewno dalej wstawiała jakieś filmiki związane z Eurowizją, będę wracała do różnych występów, będę analizowała dalej. Będę robiła reakcje na przykład na inne piosenki tegorocznych artystów, więc jak najbardziej możecie się spodziewać tego, że cały czas regularnie będzie się coś u mnie pojawiało. A tymczasem serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Przypominam Wam również o tym, żebyście napisali jakiś komentarz, co o tym myślicie, czy tegoroczna Eurowizja Was zaskoczyła, co myślicie o zwycięzcy? Czy chcieliście, żeby wygrał ktoś inny? Jak podobała Wam się cała organizacja? Czy macie jakieś swoje może przemyślenia? Nie zapomnijcie o subskrypcjach, o łapkach w górę, a tymczasem ja będę się już z Wami żegnała. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję, właściwie to za cały ten sezon. No i co kochani, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.